Im większy jesteś, tym bardziej się uniżaj. Mówi dziś w pierwszym czytaniu autor księgi Syracha. Pierwsze czytanie Ewangelia są o pokorze. Pokora to nie fałszywe mniemanie o sobie, że muszę za wszelką cenę traktować się gorzej niż inni, widzieć się mniejszym niż inni. Pokora to, myślę, wielu z Was o tym już słyszało, trwanie, bycie w prawdzie o sobie. Pokora przede wszystkim umożliwia odkrycie swojego miejsca. Człowiek pokorny łatwiej odkryje wolę Pana Boga i pójdzie za nią w życiu. Nie będzie szukał, jak Jezus mówi w Ewangelii, pierwszych miejsc, ale odkryje swoje miejsce, to, które Bóg dla niego przygotował. W życiu arcybiskupa Fultona Sheena było bardzo ciekawe zdarzenie. Zanim jeszcze poszedł do seminarium, był bardzo zdolny, otrzymał stypendium naukowe, bardzo dobre na renomowanym uniwersytecie. Mówi o tym swojemu kierownikowi duchowemu. Kierownik duchowy mówi: słuchaj, powiedz mi, czy ty wierzysz w Boga? Oczywiście, że wierzę. Ale czy tak w praktyce wierzysz w Boga, czy tylko teoretycznie? Tutaj Fulton Sheen mówi: już nie byłem taki pewny. Mówi: no mam nadzieję, że wierzę. W takim razie weź i podrzyj to stypendium. Ależ ojcze, ja tego nie mogę zrobić. To są 3 lata studiów na bardzo dobrej uczelni. To stypendium jest warte jakieś 9 czy 10 tysięcy dolarów. Absolutnie tego nie podrę. Przecież wiesz, że masz powołanie. Wziąłem i podarłem to stypendium. Wstąpiłem do seminarium. Od tamtej pory nigdy nie żałowałem ani tego spotkania, ani tej rozmowy. Odkrycie swojego miejsca, nie podążanie za tym, co jest wyzwaniem do tego, by zajmować pierwsze miejsca, by w życiu osiągnąć sukces, ale by odkryć wolę Pana Boga. To umożliwia pokora. Moi drodzy, pokora to odkrycie prawdy, nawet trudnej prawdy o sobie. Jest to kapitalne zdarzenie związane z osobą niesamowitą. Jest to żydowski pisarz Jechiel Dinur, który przeżył Holokaust II wojny światowej. Autor wielu książek właśnie, w których nawiązuje do tamtych strasznych wydarzeń. Jechiel Dinur został powołany na świadka w procesie Adolfa Eichmanna. Kiedy wszedł na salę rozpraw, nagle nie wytrzymał i wybuchnął strasznym płaczem, szlochem, zanosił się od płaczu. Jeden z dziennikarzy CBS News pyta: dlaczego pan tak zareagował? Dlaczego pan nie wytrzymał? Czy pojawił się jakiś straszny lęk, okrutne wspomnienia, a może jakaś nienawiść wobec tego kata? Nie, odpowiedział dziennikarzowi Dinur. Bałem się o siebie, bo jestem dokładnie taki jak on. Tak może powiedzieć tylko człowiek naprawdę pokorny, który zna prawdę o sobie. Moi kochani, Jezus dzisiaj mówi o ludziach, którzy przychodzą na ucztę, siadają na pierwszych miejscach, a potem są zawstydzeni, kiedy gospodarz przesadza ich niżej. Mówi też o tych, którzy zapraszają na przyjęcie tylko po to gości, żeby potem uzyskać odpłatę. Mówi: kiedy wy zapraszacie, zaproście biednych, chromych, niewidomych, chorych, żeby nie mieli się wam czym odwdzięczyć. To jest ponadczasowa obserwacja. Jestem już troszkę księdzem i znam sytuację rzeczywiście, może nawet więcej takich domów, gdzie zaprasza się tych, którzy mogą się czymś odpłacić. Nawet mam takie doświadczenie, że pewne osoby, pewna rodzina zaprasza, dopóki ktoś może się odpłacić. A kiedy już przechodzi na emeryturę, staje się bezużyteczny, czy już nic nie znaczy w polityce tej samorządowej, na tym szczeblu samorządowym, już nie jest zapraszany. Nie powiem, jaki odruch się we mnie wytwarza, kiedy o tym słyszę, kiedy to widzę. Z drugiej strony się cieszę, że jestem świadkiem takich zdarzeń, takich ludzkich zachowań, bo to, co widzę w tak karykaturalnej formie u innych, mogę wytropić u siebie. Gdzieś w zawiążku, w zalążku wyzbywa się takich cech. To jest takie dobrodziejstwo osób, które
których zachowanie wywołuje w nas obrzydzenie, że sami w sobie potrafimy to zobaczyć i widzimy to w takiej postaci u tych ludzi, że nie chcemy potem tego naśladować. Więc nawet tego typu złe przykłady mogą odegrać dobrą rolę w życiu. Moi kochani, całkiem sympatyczny zakonnik w jednym z klasztorów był odpowiedzialny to jest autentyczna historia, za przyjmowanie gości. Przyjmował gości, a zwłaszcza tych, którzy wymagali takiej opieki, którzy mieli być witani z estymą, na przykład hierarchów, biskupów. I autentyczne zdarzenie, do tego klasztoru przyjeżdża ksiądz biskup. Ten zakonnik odpowiedzialny za witanie i przyjmowanie gości, zwłaszcza biskupów, ekscelencjo, proszę, zaprasza księdza biskupa, prowadzi na refektarz, tam go częstuje, potem pomaga mu odnieść walizkę i kiedy są na środku dziedzińca klasztornego, nagle przyjeżdża jakiś samochód i ten zakonnik widzi, że z samochodu wysiada kardynał. Zostawia na środku biskupa, kładzie jego bagaż na środku placu i mówi: przepraszam, ekscelencjo, eminencja przyjechał. Zdarzenie takie wesołe, radosne, ale mówi coś o nas, o naszych słabościach. Moi kochani, zarówno święty Piotr, jak i święty Jakub mówią to samo zdanie, które warto sobie wziąć do serca. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Skorzystajmy z tej rady. Pozdrawiam wracających z wakacyjnych wojaży. Cieszę się, że na tych wyjazdach byliśmy też razem. Dzięki przenośnym urządzeniom elektronicznym mogliśmy się spotykać. Cieszę się, że komentujecie. Dzięki za wszystkie komentarze. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, bo to naprawdę pomaga. Nie dość, że to jest sygnał zwrotny, to pomaga rozchodzić się Słowu Bożemu w tej formie. Dzięki jeszcze raz za wszystko.